ten ruch kciukiem po kolejny, prawda, filmik czy po kolejny post, on bardzo przypomina jakby ruch, prawda, wajchą przy takim jednorękim bandycie de facto, nie? Że Fajne. pociągasz wajchą i czekasz, czy to wypadną te ciekawe numerki, nie? I nie wypadły, więc pociągasz po raz kolejny. To masz samo z tym kciukiem. Robisz ruch kciukiem, patrzysz, czy wypadł ci, nie wiem, ciekawy filmik, no nie, no to kolejny, nie? I tak w kółko. Ja ciągle ze zdziwieniem o tym mówię. Ktoś jeszcze oferuje na przykład SEO za 600 zł miesięcznie, tak? No to przyłóżmy sobie to nawet do kosztów pracy, które dzisiaj mamy, nie mówiąc o właśnie innych, o zakupie linków, o różnych narzędziach i tak dalej. I odpowiedzmy sobie na pytanie, ile roboczo godzin można w tym zmieścić, ile innych zasobów potrzebnych do pozycjonowania. No to jest jakby gotowy przepis na tak naprawdę porażkę. Na przepalenie tego budżetu. Ja to postrzegam jakby zupełnie inaczej, no bo dla mnie jakby właśnie to, że wchodzisz do domu i są te inne problemy, to jest taka przymusowa odskocznia, nie? Że musisz odłożyć pracę na bok i na przykład, wiesz, wychodzisz z biura i masz jakiś tam właśnie problem w głowie, typu, nie wiem, jakieś opóźnienia w płatnościach się trafiły, tego typu rzeczy, coś tam się nie spina, wchodzisz do domu i okazuje się, że musisz się zająć problemem pod tytułem, że w przedszkolu ktoś kogoś ugryzł na przykład, nie? No to... Witajcie kochani w kolejnym odcinku Wywiadowni Gospodarczej. Znowu wyjątkowy gość, słuchajcie, Łukasz Iwanek. Cześć Łukasz. Cześć. Miło, że do nas wpadłeś. Zrobiliśmy krótki research i powiedz, czy się dobrze przygotowaliśmy. Założyciel, prezes firmy Internetika, agencji zajmującej się marketingiem internetowym, specjalizujecie się w SEO, SEM, kampaniach Google Ads. Pewnie o tym trochę więcej powiemy w naszym odcinku. Szeroko pojęty marketing cyfrowy, zorientowany na realne zwiększenie sprzedaży u klienta każdej chyba branży, z tego co się orientujemy. Firma działa aż od 2007 roku, także już kawał czasu. Od 20 roku funkcjonujesz jako spółka z o.o. Chciałbym, żebyśmy skupili się trochę w tym odcinku na tym, żebyś powiedział trochę o sobie, jak do tego doszło, że jesteś w miejscu, w którym jesteś, z czym się borykałeś, jak ta branża wygląda. Być może uda się opowiedzieć też, czy podpowiedzieć naszym widzom, z czego mogą korzystać też sami, czy jak działać w swoich firmach, żeby być bardziej widocznym. Okej. Czy przedstawienie się zgadza? Z przygotowania celujący, także szczególnie to, co na koniec powiedzieliście, czyli że to są działania zorientowane na realne zwiększenie sprzedaży, to jest jakby absolutnie kluczowe. No to super, to się bardzo cieszę, dzięki. I tak dostaniecie pełną wiedzę i linki do tego, żeby trafić do Was w najlepszym kierunku, więc idźmy, zaczynajmy. Do początku, tak. Tak jest. Łukasz, zacznijmy od początku, no bo jak, że inaczej. Kim chciałeś zostać jako taki bardzo młody chłopak albo dziecko i czy to marzenie, ten plan się spełnił? Wiesz co, ja szczerze mówiąc nie pamiętam, żebym miał jakieś szczególne takie marzenia typu. Wydaje mi się, że one były dosyć standardowe, czyli pewnie im bardziej widowiskowy zawód, albo im bardziej się naoglądają filmów o jakiejś tematyce to typu, nie wiem, Miami Vice, pamiętam, że leciało jak byłem, wiesz, chłopcem. Sonny Crockett chyba. Tak, dokładnie. To na pewno to na mnie działało. Natomiast kojarzę, że miałem taką zajawkę polegającą na tym, że brałem różne pluszowe zabawki, rozcinałem im na przykład brzuchy, no i bawiłem się w coś na kształt jakiejś operacji, czyli grzebałem tam w tym pluszu, czy tym jakimś wypełnieniu, który tam jest. No, gorzej było z zaszywaniem potem tego, więc jakby efekt był taki, że gdzieś tam się walały po domu takie pluszaki dosyć makabrycznie wyglądające, więc to jakby pod być może jakieś takie zainteresowania medyczne, to też mnie rzeczywiście kręciło bardzo. Natomiast dosyć, można też powiedzieć, wcześniej, jak na takie zawodowe zainteresowania, one się u mnie zaczęły kształtować mniej więcej w połowie liceum. To jest chyba taki wiek charakterystyczny, gdzie człowiek rzeczywiście już powoli zaczyna czuć, że to dorosłe życie się zbliża. Ja wpadłem w taką zajawkę, że potrzebuję więcej pieniędzy. Było tam jakieś kieszonkowe, które w sumie nie wiem dlaczego, ale miałem wrażenie, że ono mi nie odpowiada i że ja chcę zarabiać po prostu jakieś tam konkretniejsze, że tak powiem, środki. No i okazało się, że jestem do tego w stanie bardzo jakby proaktywnie i kreatywnie podejść, dlatego że w domu był komputer, w tamtych czasach był już też internet, to był jeszcze taki ten oldschoolowy, wydzwaniany modem, gdzie trzeba było się łączyć czasem po 22, bo było taniej i czekało się godzinę, aż w końcu ta kolejka przyjdzie, że się, prawda, to wszystko połączy. No i ja tam zacząłem szukać jakichś informacji na temat właśnie możliwości zarabiania w internecie.
i dowiedziałem się, że jest coś takiego jak programy partnerskie, które w dużym skrócie polegają no, do dzisiaj mniej więcej na tym samym, czyli wtedy chodziło jakby głównie o to, że tworzysz stronę internetową, na tej stronie umieszczasz baner, no i jak każdy kliknie w ten baner, no to wtedy jakieś tam kilka groszy wpada, jak się uzbiera sensowna suma, to następuje wypłata. No i jakby ten pomysł mi się bardzo spodobał. Dosyć szybko zrobiłem jakiś kurs tworzenia stron właśnie w HTML-u i tak dalej. I rzeczywiście pierwszą stronę zrobiłem, którą zapisałem do takich programów partnerskich. Umieściłem te banery, no i oczywiście nie zarabiałem, no bo nikt na te strony nie wchodził, tak? To jest jakby taki czynnik, który totalnie pominąłem, czyli jest strona, z której jestem mega dumny, bo moja pierwsza dopieszczona strona internetowa, jest baner i 0 kliknięć, nie? I to jakby w naturalny sposób jakby pokierowało mną w kierunku no, zainteresowania się tym, skąd brać ruch na te strony. No i jak nie trudno się domyślić, dosyć szybko wyczytałem, że świetnym źródłem ruchu są wyszukiwarki. W tamtym czasie w Polsce nie było jeszcze Google, albo dopiero wchodził. W każdym razie ja pamiętam, że pierwsze pozycjonowanie, jakiego się nauczyłem, to było pozycjonowanie w Infosiku na Onecie. Czyli na Onecie teraz mamy Google'a, wtedy na Onecie była wyszukiwarka Infosik. No i dosyć sprawnie udało mi się rozpracować to, jak ta wyszukiwarka działa. Nawet powiedziałbym, że bardzo sprawnie, dlatego że byłem w stanie dosyć szybko pozycjonować te moje strony na dosłownie pierwsze miejsca na różne trudne hasła typu MP3, nie? Czyli takie hasła wtedy wiadomo, to były też czasy Winampa między innymi, więc MP3 tak, no to było chyba nawet do absolutnie, dzisiaj jest Win. Tak, ostatnio miał chyba jakąś reaktywację nawet, gdzieś coś takiego widziałem. Więc jakby wypozycjonowanie tych haseł, tych stron na takie już popularne hasła spowodowały, że tam rzeczywiście się zaczął ruch i zaczęły się kliknięcia i zaczęło coś z tego spływać, a jakby absolutnym hitem było w momencie, jak znalazłem taki amerykański program partnerski związany właśnie z wyszukiwaniem, czyli umieszczało się okienko wyszukiwarki na stronie internetowej i za każde wyszukanie w tym, jeżeli użytkownik strony właśnie czegoś w tym okienku szukał, to oni płacili najpierw 3, a potem bodajże 2 centy. No i okazało się, że dzięki tym umiejętnościom już wtedy związanym z pozycjonowaniem w Infosiku generowałem bardzo duże ilości wyszukań i doszło w zasadzie do dosyć absurdalnej sytuacji, polegającej na tym, że ja w wieku tam bodajże 17, chyba jeszcze nawet nie 18 lat, zacząłem w tym programie partnerskim zarabiać na poziomie, to było, oni kwartalnie wysyłali te czeki, bo dosłownie szedł czek, nie, pocztą. To były czeki na mniej więcej $1500 kwartalnie, czyli $500 miesięcznie, 2000 zł miesięcznie w tamtych czasach, czyli prawie 25 lat temu, no to jest odpowiednik jakiś 8 chyba dzisiaj. Nie? I wyobraźcie sobie jakby reakcję w domu, nie? Co ten gówniarz za przeproszeniem wyprawia. Listonosz przynosi z USA pocztą lotniczą przysłany czek z jakiegoś Seattle. Tam jest $1500. On idzie do banku i te pieniądze rzeczywiście mu wypłacają. To też było śmieszne, bo banki wtedy te czeki realizowały chyba, to trwało między 60 a 90 dni. Czyli trzeba było złożyć taki papierowy czek w banku, no i tam ruszała procedura. W Stanach działa do dzisiaj. Tak, no właśnie. I czekało się i rzeczywiście te pieniądze na moje wtedy konto dolarowe wpływały jakby w takiej kwocie. I to było rzeczywiście takie, można powiedzieć, naturalne zupełnie wejście. Wtedy oczywiście nie byłem w stanie przewidzieć, że to już jest moja droga zawodowa. Ale okazało się... fajnie. Ale tak, już zasiało się. Już się zasiało się i to bardzo, no bo wyobraźcie sobie tą moją jakby sytuację. Nie? No, raczej nie sądzę, żeby któryś z moich rówieśników nie dość, że zarabiał takie kwoty, będąc w liceum, no to jeszcze w taki sposób jak ja, no bo to był sposób Pasywnie, kompletnie... śpisz, a kasa Tak, leci. dokładnie, więc to nie kolidowało z nauką. Ja cały czas miałem tam jakieś bardzo przyzwoite z reguły oceny. Jeden semestr kojarzę, że trochę chyba w 3. klasie zawaliłem, chyba w dużym stopniu właśnie przez to, że się za bardzo wkręciłem w to siedzenie jakby przy tych programach partnerskich i tak dalej, ale dosyć szybko jakby się ogarnąłem i zresztą chyba było warto tak naprawdę. I to było jakby, no raz, że efektywne, dwa, że jak na to patrzę z perspektywy czasu, no to dosyć zabawne, bo do tej pory pamiętam jakby tą niezrozumiałą dla wszystkich sytuację, gdzie właśnie przychodzi ten listonosz z listem z Seattle, prawda, i to jest jeszcze do mnie i tam są jeszcze takie pieniądze i w ogóle on ma 17 lat, chodzi do szkoły, a tu takie rzeczy, nie? Potem ten program partnerski, ja nie pamiętam po jakim czasie, ale chyba po gdzieś mniej więcej 1,5 roku wydaje się, że mi podziękowano.
Co było jakby zrozumiałe, no bo oni po prostu doszli do wniosku, że ten ruch całkiem duży, który ja generuję z Polski, on jakby nie przynosi im pewnie korzyści biznesowych, no bo to była jednak amerykańska wyszukiwarka, prowadziła głównie do amerykańskich wyników wyszukań, więc jakby było naturalne, że no, jestem efektywny jako partner, tylko troszkę target nie ten. No i potem z kolei jakby poszedłem za ciosem, wtedy z kolei to były czasy też słynnego telefonu komórkowego Nokia 3310, czyli gra w węża, tego typu sprawy, tak, dokładnie. No i tam jakby triumfy, można powiedzieć, jeśli chodzi o takie programy partnerskie, święciły wszelkie programy związane z dzwonkami polifonicznymi, z jakimiś tapetami na te telefony, z jakimiś właśnie grami. Pamięta, że dzwonek można było sobie kupić. No właśnie, Tak, tak. przy Nawet tapetach, nie było w sumie innej możliwości za bardzo, nie? Bo teraz możesz sobie wgrać gdzieś tam w zasadzie dowolny z Dowolny różnego... cień. Bo tam tak, za nawet- kilka złotych się kupowało Tak, dzwonek. teraz nawet ze Spotify'a chyba można przekształcić kawałek ścieżki, wydaje mi się, w dzwonek, natomiast wtedy rzeczywiście trzeba było wejść na taką stronę, wysłać SMS-a, za który się płaciło powiedzmy 10 zł i w odpowiedzi się dostawało SMS-a zwrotnego z dzwonkiem albo z tapetą, albo z czymś innym. Więc tam były wtedy dwa takie duże programy partnerskie, Wapster i Wapacz. Ja byłem akurat w Wapaczu. I to już nie szło tak dobrze jak ten program z wyszukiwarką, natomiast też szło nieźle, bo tam około 1000 zł miesięcznie, można powiedzieć, wpadało z tych wszystkich rzeczy. I tak to trwało przez pierwsze chyba bodajże 2 lata studiów. Z kolei jechałem, można powiedzieć, na tych SMS-ach. No i to jakby jest... Czy studiowałeś właśnie informatykę? Tak, studiowałem informatykę i ekonometrię dokładnie, więc to było w miarę zbieżne, aczkolwiek tam mieliśmy bardzo mało technologii webowych. Jeżeli programowanie to raczej w C++, gdzieś te technologie webowe na uczelniach mam wrażenie, że dopiero raczkowały. To co ty wtedy ogarniałeś, twoi koledzy z roku też znali? Raczej nie, bo oni bardziej podążali, powiedziałbym, tym tokiem, który był na uczelni, a tu był jednak PHP, MySQL, tak dalej, właśnie HTML i oczywiście niektórzy znali, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Pozycjonowania praktycznie nikt nie znał, więc no ale jakby u mnie to jakby się stało też jakby w sposób zupełnie naturalny, nie? No bo jeden program partnerski skończył, trzeba było znaleźć drugi, wiedziemy już, że to działa i tak dalej. Z tymi SMS-ami też było tyle fajnie to, że w międzyczasie pojawił się w Polsce Google, więc to pozycjonowanie strony z SMS-ami, to już jakby nie realizowałem go w Infosiku, który zresztą się dosyć szybko zawinął, tylko musiałem się nauczyć Google'a. I tutaj z pomocą przyszło forum, które zresztą do tej pory istnieje, forum optymalizacja.com. Tam jak się spojrzy bodajże na mój login, to jest tam chyba jeden z pierwszych kilkunastu bodajże użytkowników, którzy się tam zarejestrowali. Tak, i tam rzeczywiście administratorzy dzielili się mega wiedzą, gdzie ja dosłownie po miesiącu okazało się, że hasło SMS-y jestem w stanie zrobić do top 3 w Google albo jakieś właśnie dzwonki polifoniczne, tego typu rzeczy. I miałem takie, jak się potem okazało, niesłuszne wrażenie, że to wszystko jest dosyć proste, nie? Że to idzie tak, wiesz, łatwo i tak dalej. Oczywiście pozycjonowanie wtedy było dużo prostsze niż teraz, nie? Ale jak Mniejsza konkurencja. Tak, mniejsza konkurencja, mniej ludzi, jakby Google też był dużo mniej skomplikowanym jakby mechanizmem, te algorytmy były też dużo prostsze. Natomiast potem się okazało, że to nie do końca była prawda, dlatego że w okolicach mniej więcej 3. roku studiów tam znowu te SMS-y przestawały z jakiegoś powodu działać, bo już wchodziły jakieś lepsze telefony i troszkę ta era dzwonków polifonicznych się powoli kończyła. I ja wtedy jakby już poczułem taki zew, że okej, to pora się gdzieś po prostu zatrudnić. Już koniec z tymi programami partnerskimi, gdzieś tam jakiegoś skilla nabyłem, no bo potrafię robić strony internetowe, potrafię je pozycjonować i tam różne inne rzeczy ogarniać, więc szukam pracy. No i właśnie na tym 3. roku jakby studiów zatrudniłem się jako taki zdalny specjalista SEO, taki freelancer w zasadzie w 2 agencjach. No i tam jakby dopiero do mnie dotarło, że to przetarcie, które miałem z tym pozycjonowaniem właśnie programów partnerskich, że to było coś tak naprawdę bardzo trudnego, bo okazało się, że teraz jak dostaję komercyjne tematy do pozycjonowania, typu nie wiem, hasło drzwi, do jakiegoś producenta drzwi, które było, jest i będzie trudnym hasłem, no to okazało się, że ja je robię, można powiedzieć, w taki sposób na pierwsze miejsce w Google de facto, nie? I robię je... Bo się nauczyłeś już kombinowania lat temu, 20 z hakiem. To po pierwsze, a po drugie właśnie to kombinowanie przy programach partnerskich było bardzo trudne, bo tam naprawdę byli nieźli wyjadacze, którzy wszyscy wiedzieli, że w tym jest jakiś dochód, walczyli o te pozycje wszelkimi możliwymi sposobami. Okazało się, że jak się jest po takim przetarciu, to po prostu potem robienie takich haseł komercyjnych, przynajmniej w tamtym czasie, bo dzisiaj to już się zmieniło, ale w tamtym czasie było naprawdę
no nie chcę powiedzieć, że banalne, ale szło mi jakby nadzwyczaj dobrze, bo to była taka troszkę jakby bułka z masłem w porównaniu do tego, co przeżyłem i tego poziomu trudności związanego właśnie z tymi SMS-ami, czy wcześniej z tą właśnie wyszukiwarką i pozycjonowaniem jeszcze wcześniejszym. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest park tenisowy Olimpia. Łukasz, mówiłeś na początku trochę o medycynie i trochę o tych chirurgicznych cięciach. Z medycyny i chirurgicznego cięcia zostało Ci chirurgiczne podejście do marketingu takiego internetowego i sprzedaży tak naprawdę usług czy produktów klientów, czy pomocy im Twoimi usługami. I powiedz, skąd się wzięło w Tobie, bo powiedziałeś o kieszonkowych i to jest zrozumiałe, że chciałeś więcej pieniędzy, ale skąd się w Tobie wzięła przedsiębiorczość? Czy ktoś u Ciebie w domu był przedsiębiorcą, czy nie? Wiesz co, nie było tego dużo. W zasadzie jedyny taki, można powiedzieć, przykład, który miałem, no to byli moi bracia, dlatego że mam dwóch sporo starszych braci o 10-12 lat. No i oni w czasie swoich studiów z kolei rzeczywiście założyli też agencję też reklamową, z tym, że to była jakby de facto firma poligraficzna. Czyli reklama, ale w stylu na jakichś kalendarzach, na koszulkach, tego typu, wiecie, drukowane rzeczy. W zasadzie to był tak naprawdę jedyne moje, można powiedzieć, takie dosyć bliskie zderzenie z przedsiębiorczością, z prowadzeniem firmy, no bo rzeczywiście względnie z bliska widziałem, jak to wygląda. Z perspektywy czasu oceniam, że to było jakby dosyć korzystne dla mnie, dlatego że w tym ich biznesie troszkę jak w soczewce jakby wszystko się skupiało, to znaczy tam bywały ciężkie lata, ale bywały też niezłe, nie? Gdzie ja na przykład obserwowałem, że pojawił się samochód, prawda, a wcześniej go nie było, pojawił się pracownik, tak, pojawiły się nagle 3 fajne komputery. I obserwowałeś te zmiany po prostu na fizycznych produktach. Tak, dokładnie. Ale z drugiej strony też widziałem, jaka to jest ciężka robota, bo sam też w niej czasem pomagałem. Oni tam część niektórych rzeczy przygotowywali też w domu i tak dalej, więc to był w zasadzie jedyny taki moje jakby doświadczenie przedsiębiorczości, można powiedzieć, zanim założyłem swoją firmę. Ale myślę, że takie naprawdę spektrum tych doświadczeń, które mogłem obserwować, było dosyć szerokie i na pewno też powodowało, że nie było we mnie pewnie jakiegoś hurra optymizmu w momencie, jak ja startowałem, tylko raczej to było takie stonowane na zasadzie może być dobrze, ale może też być niedobrze i myślę, że to jest jakby dobry mindset na początek. Nie? Najgorzej podchodzić do tego z jakimś przesadnym optymizmem. Bez partnerów strategicznych ten program nie mógłby się odbyć. Trenda Group. Kompleksowe wsparcie dla biznesu w zakresie transakcji, sporów, podatków. Drodzy widzowie, za nami kilkadziesiąt już odcinków Wywiadowni Gospodarczej, za nami też premiera książki mojego autorstwa, czyli Tomasza Ostejskiego, pod nazwą Osteja Inspiracji. A tutaj najciekawsze podpowiedzi, refleksje i patenty na to, jak odnieść sukces w życiu i w biznesie. Także są w środku podpowiedzi, refleksje naszych gości, link w opisie, a ja zapraszam. Internetika. Agencja marketingu internetowego, wspierająca firmy kampaniami marketingowymi, które realnie zwiększają sprzedaż towarów i usług. Sprawdź nasze case studies i przekonaj się, co możemy zrobić dla Ciebie. Mówiłeś o tym, że na początku były i banery, potem dzwonki, tapety. Czy ta ewolucja trwała i pytanie, czy ona już się skończyła, czy w dalszym ciągu ta technologia się zmienia i to, co rynek oferuje i jak do tego trzeba podejść, też się zmienia. A jeśli chodzi o programy partnerskie? Czy w ogóle o marketing taki, marketing, nie? no. Cyfrowy, Tak. jak on na przestrzeni lat się zmienił i czy my wiemy, że się zmienił. Czy trzeba się aktualizować często, czy to już jest ugruntowana wiedza? Wiesz co, zmienia się bardzo. Mnóstwo rzeczy, szczególnie w ostatnim czasie, wiadomo, teraz mamy nadejście AI i tak dalej, są jakieś oczekiwania bardzo często na wyrost, aczkolwiek jak się ktoś zacznie uczyć tej technologii, ja się trochę zaczynam jej uczyć, to widzę, że te oczekiwania nie dość, że one mogą wcale nie być na wyrost, to jeszcze one mogą być niedoszacowane tak naprawdę. Natomiast
Moim zdaniem dobrym podejściem jest w tym wszystkim tak naprawdę szukanie tego, co się nie zmienia, paradoksalnie. Nie? I na przykład tym, co się nie zmienia, to jest to, że ja od kiedy działam w SEO już tak profesjonalnie, w sensie własna agencja, czy też jako powiedzmy wcześniej jeszcze ten freelancer, tak by regularnie słyszymy, że SEO jest dead, że weszły takie zmiany, które powodują, że pozycjonowanie już po prostu absolutnie nie ma prawa zadziałać, albo to jest kwestia co najwyżej jeszcze roku i po prostu już nikt nie będzie pozycjonował stron, bo to jakby nie ma sensu. I to się, jakby ten pogrzeb się bardzo przedłuża, można powiedzieć, trwa już 20 rok i do tej pory jakby się jeszcze tak naprawdę nie dość, że nie skończył, ale nawet na dobre nie zaczął, to cały czas działa, świetnie działa. Oczywiście jest coraz trudniejsze, wymaga coraz większych zasobów, coraz większych nakładów, ale też daje, można powiedzieć, coraz lepsze też efekty tak naprawdę. Podobna sytuacja, mam wrażenie, że ostatnio dzieje się z Facebookiem. To znaczy, to już jest któryś rok z rzędu, kiedy my, szczególnie przy nadejściu TikToka i tak dalej, słyszymy, że Facebook już też absolutnie passé, tam w ogóle nie ma sensu reklamować i tak dalej. I permanentnie rok w rok okazuje się, że to jest ciągle nieprawda, że cały czas to jest portal, który ma, mimo różnych też kontrowersji, które wokół niego są i tak dalej. Też Mark regularnie zeznaje chyba, może ostatnio nie, ale zeznawał przed tam Senatem, prawda, w Stanach, przed Kongresem. Ale mimo to cały czas to medium świetnie działa, więc to na pewno jest kolejna stała. Wydaje mi się, że jeszcze jedna stała, o której trzeba pamiętać, jest taka, że klienci tak naprawdę chcą i będą chcieli tego samego zawsze, czyli będą chcieli tego, żeby kampanie marketingowe przekładały im się na realne efekty biznesowe. Nie? I to jest coś, co mam wrażenie paradoksalnie na rynku, to jakby nie wszystkie agencje były tego świadome. Nie? Czasem jak przejmujemy klienta z innej agencji, to się często zdarza, no klienci zmieniają, prawda, firmy regularnie. No to mamy takie wrażenie, że jak on nam pokazuje różne raporty, które dostawał, to tak jakby tam celem samym w sobie było na przykład zrobienie pozycjonowania. Nie? U nas jest to tak, że pozycjonowanie nie jest celem samym w sobie, tylko jest środkiem do celu. Nie? Jak już pozycjonowanie jest zrobione, trzeba się skupić na tym, czy ono przynosi ruch i czy to jest ruch odpowiedniej jakości, czy ten ruch konwertuje, prawda, w dużym uproszczeniu. Tak? Samo to, że są jakieś frazy na wysokich pozycjach, no to tak naprawdę to jest co najwyżej początek jakiejś drogi. Wiesz co, ja jeszcze zadam takie pytanie, które mnie nurtuje od dłuższego czasu. Czy te koncerny, Google, Facebook, YouTube, pozdrawiamy, TikTok, czy one w takim pozycjonowaniu i promowaniu pomagają, czy raczej, czy raczej przeszkadzają i wybijają z rytmu? Trzeba troszeczkę tak... No i że te szachy trwają. Znaczy wiesz co, w ich interesie, i to jest interes akurat powiedziałbym zbieżny bardzo często z interesem jakby marketingowców, osób tworzących kampanie i tak dalej, no to w ich interesie jest to, żeby ten content był jak najlepszy, nie? Czyli Google'owi zależy na tym, żeby wyniki wyszukiwania miały jak najwyższą jakość, dawały jak najwięcej wartości użytkownikom. Portalom społecznościowym też na tym zależy, żeby te posty, które się wyświetlają na wallu, to było coś, co danego użytkownika rzeczywiście interesuje, coś, co przyciąga jego uwagę. No, nie chcę powiedzieć, że coś, co uzależnia, ale myślę, że to jest akurat dosyć oczywiste, nie? Bo nawet kiedyś czytałem takie opracowanie, gdzie pokazywano, że jakby ten ruch kciukiem po kolejny, prawda, filmik czy po kolejny post, on bardzo przypomina jakby ruch, prawda, wajchą przy takim jednorękim bandycie de facto, nie? Że Fajny. pociągasz wajchą i czekasz, czy to wypadną te ciekawe numerki, nie? I nie wypadły, więc pociągasz po raz kolejny. To masz co z tym kciukiem. Robisz ruch kciukiem, patrzysz, czy wypadł ci, nie wiem, ciekawy filmik, no nie, no to kolejny, nie? I tak w kółko jakby. Więc to jest taki, wbrew pozorom, bardzo silny mechanizm uzależniający, z którego warto sobie zdawać sprawę. Natomiast to jest jakby troszkę też inna, można powiedzieć, bajka. No de facto bez jakościowego kontentu, no to ani Google, ani portale społecznościowe no, nie miałyby racji bytu tak naprawdę. To psycholog Miłosz Brzeziński, który będzie gościem wywiadowni na wiosnę, to nawet mówił, że tam, że czasami właśnie czy Facebook, czy inne portale podrzucają celowo informację irytującą, czy taką, której nie lubisz, żeby cię wybić z rytmu. I żeby ten po prostu proces takiego jednorękiego bandyty, żeby był wzmocniony po prostu. I że samo wygrywanie zaczyna być nudne, więc przegrywasz i wygrywasz i że to jest też tak. Tak, no to jest klasyczny mechanizm, jakby można powiedzieć, uzależniający w jakimś tam stopniu, co mi się akurat nie do końca podoba, no bo tak naprawdę jeżeli by to się powiedzmy ostatecznie potwierdziło, to są jakieś praktyki no, po prostu szkodliwe, nie? Tak naprawdę. Wiesz co, ja sobie myślę od razu, żeby też dać
taką dużą wartość tego odcinka naszym widzom. Duża część to jest przedsiębiorców albo osób, które pracują w korporacji, odpowiadają za dział na przykład marketingu, czy wyjścia gdzieś tam naprzeciw usługom i produktom. I teraz pytanie, co Twoja firma, czy co firmy takie jak Twoje mogą faktycznie dać innym firmom, tak? Żebyśmy to w jakiś sposób mogli pokazać, jaka jest faktycznie wartość. Czy warto z takich firm korzystać? Czy to jest zupełnie dzisiaj... Zdefiniować to, co robicie. Wiesz co, warto, jeżeli firma koncentruje się na dowiezieniu efektu biznesowego, nie? Czyli, tak jak powiedziałem, to jest taka trochę zmora tego rynku, polegająca na tym, że jest ciągle tak naprawdę bardzo duża część agencji, dla których zrealizowanie usługi typu pozycjonowanie i oni przez to zrealizowanie tej usługi rozumieją wypozycjonowanie jakichś konkretnych haseł na wysokie pozycje albo ogólną zwiększenie ilości fraz na przykład w top 10 Google'a dla danej strony, no to jest jakby cel już sam w sobie. Nie? A tak jak powiedziałem wcześniej, to jest co najwyżej początek drogi i warto skorzystać, ale tylko w sytuacji, jeżeli właśnie firma postrzega te swoje działania jako początek pewnej drogi i idzie jakby dalej za tym, co się dzieje. Nie? Czyli obserwuje, jak to się przekłada w takim już najprostszym wariancie na ruch na stronie i następnie na konwersję. Konwersję, czyli w przypadku, nie wiem, firmy usługowej, no to powinny być to zapytania o usługi i konwersję w przypadku, nie wiem, sklepu internetowego najlepiej, żeby to była oczywiście sprzedaż, nie? To, co wcześniej zapytałeś, co się zmienia, tak? Ja tak przewrotnie odpowiedziałem, co się nie zmienia, ale wracając jeszcze do tego pytania, no to co się zmienia, to na przykład rozwój analityki jest przecież taki w ostatnich latach, że już od dawna jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie zmierzyć, co robi człowiek pozyskany w wyniku jakichś działań marketingowych. Nie? Jesteśmy w stanie powiedzieć, może bez jakby identyfikowania tego człowieka, że to jest na przykład ten konkretny Jan Kowalski, ale wiemy, że był użytkownik X, który trafił z takiego kanału, który na stronie spędził tyle czasu, który, nie wiem, tutaj kliknął w numer telefonu, który skopiował maila, który wysłał formularz, albo który włożył coś do koszyka, ale potem opuścił ten koszyk. No, jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko, nie? Więc w tym momencie jeszcze oferowanie takich usług, to cały czas się zdarza, które no, nie uwzględniają tej całej warstwy tego wszystkiego, co się dzieje po na przykład zrealizowaniu już pozycjonowania, no to jest dosłownie strzelanie z jakiejś co najwyżej wiatrówki w momencie, kiedy dostępne są dużo poważniejsze i skuteczniejsze kalibry. Na YouTube jest tak, że wystarczy raz jeden termin czy nazwisko wpisać i potem już systematycznie się to nazwisko przewija tych sugerowanych. Aż wręcz do znudzenia. Ja mam takie wrażenie, że tego jest czasem za dużo, że ja już zaspokoiłem swoją ciekawość związaną z danym tematem, no ale dalej jestem tym karmiony. I rzeczywiście to bardzo szybko jakby zaskakuje, w sensie, że wpisujesz i momentalnie te sugestie się już potem pojawiają, ale dużo dłużej trwa, aż na przykład ten algorytm zrozumie, że już Cię to przestało interesować i zaczyna już Ci pokazywać coś innego. Okej. No pewnie jest to uzależnione i od czasu, jaki spędzasz na tym i tak dalej, czy tego po prostu nie przerzucasz, tak jak mówisz. Ten kciuk połączony z tą dźwignią jest super, Ciekawe. bardzo do mnie trafia, bardzo, bardzo mi się podoba, że o tym powiedziałeś, bo absolutnie jest bardzo celne takie uważam. No i to jest taki najbardziej w zasadzie oczywisty, znany już od bardzo dawna mechanizm uzależniający. Nie? No. Wiesz co, ja bym chciał porozmawiać trochę, żebyśmy zrozumieli, bo ja jakbym miał podsumować to, co powiedzieliśmy do tej pory, to tak naprawdę branża czy firmy takie jak Twoja mają za zadanie szybciej sprzedawać produkty swoich klientów, dawać im łatwiejszy dostęp do tego i faktycznie jeśli my wpisujemy, rozumiem, nie wiem, coś, co nas interesuje w konkretnym momencie, to żebyśmy byli wyświetlani jako pierwsi. Ja to tak bym podsumował. Czy to jest właściwe? Tak, aczkolwiek ten pęd do bycia numerem jeden w przypadku generalnie sprzedawania różnych, szczególnie usług, on jest trochę nieuzasadniony. Klienci często jakby im zależy na tym, żeby być właśnie 1, 2, no góra najniżej powiedzmy 3, nie? Ale na pierwszej stronie chociażby Google'a, którego gdzieś tam zazwyczaj największa część ludzi przegląda i powiedzmy sobie o YouTubie, że to jest równie
mocna przeglądarka, wyszukiwarka właśnie do treści, które nas interesują, co kiedyś było dla mnie też wielkim zaskoczeniem. Tak, dokładnie. Natomiast wiesz co, jeśli chodzi jeszcze o te pozycje, to myśmy na przykład kiedyś robili takie badania, gdzie sprawdzaliśmy, jak zmienia się ilość konwersji. Akurat u klienta, który miał taką tendencję do przesuwania się bardzo na tej pierwszej stronie wyników. Potrafił być na przykład przez kilka dni na drugim miejscu, potem przez kilka dni dosłownie na 10., na 7. i tak dalej. I to, co zauważyliśmy, to tak naprawdę różnica pomiędzy ilością zapytań, które on otrzymywał z 2. a 10. miejsca była minimalna. Natomiast w momencie, kiedy to było... Tak, natomiast w momencie, kiedy to było miejsce 11, to jakby umarł w butach, prawda? Czyli różnica między 10 a 11 jest ogromna. Ogromna, bo to już jest kolejna strona wyników. Nie? Przez chwilę tak nie było, bo Google jakby wprowadził takie infinite bodajże scroll, czyli zamiast przechodzić na kolejną stronę można było przewinąć i się ta druga strona automatycznie ładowała i ta granica się troszkę zacięła, ale z tego się wycofali. Więc to jest jakby naturalne, jeżeli myślimy sobie o tym, że szukamy usługi, którą chcemy kupić. No bo jeżeli chcemy coś kupić, wydać pieniądze, no to jest oczywiste, że to, że coś jest na pierwszym miejscu w Google, to jest jednak za słaby argument, żeby już chcemy porównać. Tutaj wysyłamy zapytanie do firmy z 1. miejsca, z 3., z 8. i tak dalej. Takie tak naprawdę dążenie do tego, żeby być numerem 1, no to nie wiem, na przykład w przypadku różnych haseł związanych powiedzmy z pozyskiwaniem wiedzy to ma sens, nie? Czyli załóżmy chcecie sprawdzić, nie wiem, córka mnie pyta, jak się pisze Grzeg Żółka do dyktanda, nie? No to ja wpisuję Grzeg Żółka, pierwszy wynik Wikipedia, wchodzę i jakby nie mam potrzeby w ogóle szukać gdzieś dalej, tak? Bo po pierwsze zobaczyłem, jak to się pisze, po drugie wiem już, co to za stworzenie i mogę tutaj, prawda, błysnąć wiedzą od razu, więc powiedziałbym, że tylko w takich, albo w przypadku jakichś kupowania towarów bardzo powszechnie dostępnych, gdzie one wszędzie są po bardzo podobnej cenie, no to wtedy to może mieć znaczenie, że się jest wyżej. Natomiast zwłaszcza w przypadku usług, albo w przypadku towarów, które im są droższe, tym mniejsze to ma znaczenie, czyli tym bardziej prawdopodobne, że użytkownik i tak porówna tego z 1. miejsca z tym z 10. i tak dalej, a dopiero rzeczywiście na 11. będzie ten negatywny efekt, jeżeli chodzi o mniejszą ilość zapytań. Okej, a powiedzmy jeszcze taką rzecz, jeżeli chodzi o portal przy e-commerce taki dosyć znany jak Allegro, czy z Twojej perspektywy on będzie rósł, czy będzie się troszeczkę kurczył? Ja ostatnio usiłowałem sobie sam założyć konto firmowe na Allegro i po 30 minutach odpuściłem. Nie byłem w stanie tego zrobić. Tak mi się wydało to skomplikowane, zaawansowane, mało intuicyjne. Wiesz co, pomimo to ja jednak stawiam tezę, że będzie rósł, bo generalnie z kim bym nie rozmawiał, to te wrażenia z korzystania z Allegro są korzystne zarówno dla sprzedawców, Bezpieczne? Oni otrzymują dużo różnych benefitów, jak i dla nabywców. Tam masz, nie wiem, Allegro Pay, czyli możesz sobie zapłacić w ciągu 30 dni za jakiś towar, a co więcej, możesz nawet rozbić na jakieś raty 0% i tak dalej, tego typu rzeczy. Więc jako jeden z kanałów myślę, że to ma olbrzymi potencjał. Zresztą eBay próbował wchodzić do Polski i już go w Polsce nie ma. Nie miał, okazało się, że jest bez szans tak naprawdę, nie? W starciu, no de facto z Allegro tak naprawdę. Polska firma z Poznania. No. Tak, dokładnie. Więc jako jeden z kanałów na pewno, no my mamy też z kolei takie doświadczenie, że przychodzą do nas klienci, którzy sprzedają na Allegro i równocześnie mają sklep internetowy i na przykład okazuje się, że jeżeli wrzucą nam równowartość prowizji, którą płacą, no to my jesteśmy w stanie wygenerować większą sprzedaż, nie? Pytanie, czy to jest powód, żeby porzucać taki marketplace, czy raczej, żeby być i tam i mieć tą drugą nogę. Ja raczej jestem zawsze zwolennikiem pewnej dywersyfikacji, więc wydaje mi się, że jeżeli takie coś się udaje osiągnąć, to najlepiej obie te nogi mieć jakby aktywne. Tak. Po co się ograniczać? A Amazon też będzie z nimi konkurował? Czy Amazon ma szansę, czy też podzieli los eBaya i się bardzo zdziwi? Tutaj ja chyba nie będę obiektywny, bo ostatnio jestem świeżo po lekturze różnych między innymi książek na temat właśnie Amazonu, Jeffa Bezosa. Widziałem też jego podcast z Lexem Friedmanem, niesamowita w ogóle rozmowa. I moim zdaniem ten człowiek, jakby on ma taki mózg, że ja bym się bał z nim konkurować w jakiejkolwiek dziedzinie. No, tym bardziej tak? wielkość firmy, umówmy się, nie? To już jest taki kapitał, gdzie... To nie jest przypadek, że on zarabia takie pieniądze. Że on zarabia takie pieniądze i że z takim sukcesem prowadzi te biznesy, aczkolwiek też jest bardzo ciekawą jakby osobowością, no bo też nie miał do końca lekko, nie? Są na wspomnianym już YouTubie nawet czy jego wykłady, czy wywiady z lat 90., 95, 96,
gdzie jeszcze ma bujną fryzurę i takie sprawia wrażenie niezdarnego, ślamazarnego, takiego dupowatego, ale w głowie już tam te pomysły generalnie, to, że nawet czcionkę testują, co działa, co nie działa. Jak nie działa, od razu się wycofuje, jak działa. I nawet sam fakt, czy guzik, inni klienci kupili też i mówi, że testowali wszystkie warianty obrazkowe, zdjęciowe. Okazało się, że tekst działa najlepiej. A jak inni kupili też i zdjęcie, konwersja spadła o 2%, odchodzimy. I że takie uczenie maszynowe to jako człowiek on ma. Tak. No nie, on jest niesamowity. Ja się go też boję. Tak, to jest taki typ człowieka, gdzie ja mam wrażenie, że jak on udziela na przykład wywiadu właśnie u Lexa Friedmana na przykład, to tam nie ma niepotrzebnego zdania, który, z tego co on mówi. Jest to w punkt. Optymalizacja. Jest to w punkt. Trochę tak, no pod każdym On jest względem. zoptymalizowany totalnie, naprawdę. No. Wiesz co, ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali też o problemach agencji na rynku naszym, ale zanim do tego dojdzie, to chciałbym, żebyśmy wyjaśnili w skrócie, to nie chodzi mi o samą definicję, ale może nie każdy dalej sobie zdaje sprawę z tego, co to jest SEO i co to jest SEM. Żebyśmy te skróty tak ogólnie jakoś powiedzieli, co to jest, do czego to podobnie, służy. czy to samo? Tak, to jest śmieszne, bo to dyskusja na ten temat trwa od dobrych 20 lat, czyli od tego, jak w ogóle te obszary się w Polsce pojawiły i cały czas to jest różnie rozumiane. Można powiedzieć, że w takim powszechnym mniemaniu to SEO to jest pozycjonowanie, a SEM to są linki sponsorowane, czyli na przykład Google Ads. Jeżeli już spojrzymy na to z punktu widzenia, powiedzmy, profesjonalisty w tej branży, to nie do końca tak jest, no bo SEM to jest skrót od Search Engine Marketing, czyli całość Search Engine Marketingu, gdzie SEO, czyli pozycjonowanie, jest podzbiorem SEM-u i tak samo kampanie płatne też są podzbiorem SEM-u, kampanie płatne w wyszukiwarkach, prawda? Okay. Więc gdyby to chcieć, tak powiedzmy, akademicko, prawidłowo rozumieć, no to powinno to wyglądać tak, że mamy SEO plus PPC, można powiedzieć, równa się SEM, nie? Czyli te dwa obszary tworzą nam niemalże całość Search Engine Marketingu. Natomiast w takim powszechnym, popularnym jakby rozumieniu, zwłaszcza wśród klientów, którzy mają prawo być laikami, no to się dzieli właśnie SEO pozycjonowanie, a SEM to właśnie kampanie płatne. No fajnie, no po to są takie firmy jak Ty, żeby nie musieli się wszystkiego uczyć i doktoryzować, no lepiej outsourcingować. Tak, no tego się nie da już niestety szybko nauczyć, to doszło do tego, gdzie trzeba się tego uczyć cały czas tak naprawdę, zmienia się to w zasadzie non-stop i tych zmian jest naprawdę dużo i tej wiedzy, którą na początek trzeba ją zdobyć, też jest olbrzymia. A czy TikTok jest też tym kanałem, w którym warto rozważyć promocję? Na pewno, no bo jego popularność jakby, można powiedzieć, załatwia sprawę, nie? To znaczy, tylko trzeba to oczywiście zrobić, zresztą tak jak wszędzie, w oparciu o pewną strategię, nie? Czyli odradzam oczywiście działanie na zasadzie, TikTok jest popularny, to zacznę nagrywać jakieś tam rolki i je wrzucać na TikToka. Tylko trzeba osób się na tym wywaliło tak naprawdę. Tak, dokładnie. I potem obserwujemy kanały TikTokowe nawet firm, to nawet firm marketingowych, gdzie powiedzmy te rolki mają po kilkanaście wyświetleń, a minął rok na przykład, nie? Trzeba sobie zadać takie, przynajmniej taki zalążek pracy strategicznej przeprowadzić pod tytułem czy na TikToku jest mój odbiorca? Jeżeli tak, to czego on tam szuka? Jakie on ma problemy, na które ja mogę mu odpowiedzieć w moim filmie i coś takiego nagrać i następnie to odpowiednio wypromować. Natomiast zresztą to z każdym medium tak jest, że jak ono powstanie, zyska na popularności, no to mamy taki troszkę owczy pęd, że na zasadzie wrzućmy tam cokolwiek, żebyśmy tylko mogli powiedzieć, że jesteśmy na TikToku. Jasne. Łukasz, a gdybyśmy jeszcze poszli w coś takiego, bo to też mnie interesuje, przyjmijmy sobie, bo chciałbym się dowiedzieć, kto jest dla Ciebie, czy dla Was klientem de facto. Czy to jest duża korporacja, czy to jest mały przedsiębiorca, czy to może być na przykład osoba, która pracuje w korporacji, jako na przykład przedstawiciel handlowy, tak mówiąc najogólniej. I czy taka osoba na przykład też mogłaby się do Was zwrócić, żeby usługi korporacji sprzedawać przez kanały, które Wy oferujecie, żeby na przykład nie musieć sprzedawać, tylko żeby się sprzedawało samo i być trochę tak jak Ty w liceum. Tak, raczej tego ostatniego wariantu nie praktykujemy, on się praktycznie takich zapytań nie ma, może z wyjątkiem branży ubezpieczeniowej. To zdarzały się takie rzeczy, gdzie po prostu agent ubezpieczeniowy się zgłaszał właśnie z takim pomysłem, tak, żeby tą jego sprzedaż ubezpieczeń nakręcić właśnie tego typu Ale to też kampaniami. B2B w sumie, nie? Tak, natomiast to się właściwie tylko do tego jakby ograniczało. Generalnie my ostatnio w jakiś taki naturalny sposób powiedziałbym, że wyspecjalizowaliśmy się w dwóch branżach. Pierwsza to jest branża e-commerce,
To jest oczywiste, no, sklepy internetowe muszą mieć tego typu działania. Są też dla nas akurat bardzo wdzięcznym klientem, gdzie rzeczywiście no, specjalista, na przykład SEO, może naprawdę poszaleć, bo w e-commerce są duże, złożone serwisy, gdzie można je optymalizować na bardzo wiele sposobów, popisywać się kreatywnością i tak dalej. Jest czym grzebać. Tak. I drugi obszar to jest branża medyczna. Bardzo nam się dobrze współpracuje i bardzo mamy dobre wyniki we współpracy po prostu z przychodniami na przykład, czy z rezonansami magnetycznymi, których się ostatnio robi dużo i pozyskują też klientów w internecie. Zresztą kto próbował robić rezonans, ten wie, że to jest usługa bardzo potrzebna, bo no, na to się czeka, nie? Więc jeżeli możemy na przykład zrobić odpłatnie, ale niemalże w ciągu 1 czy też 2 dni, no to jest rzeczywiście popyt. Tym bardziej, że to się robi raczej w takich poważnych przypadkach. Tak, dokładnie. I są to też dosyć kosztowne badania. Więc można powiedzieć, że ostatnio nasza specjalizacja to są te 2 obszary, czyli e-commerce i branża medyczna. Chyba jakoś tutaj się to wiąże z tym rozcinaniem pluszaków, które kiedyś praktykowałem. Oprócz tego oczywiście przyjmujemy też inne, bo można powiedzieć, że jeżeli my targetujemy, to staramy się targetować te 2 branże, ale mamy też sporo zapytań z inbounda, gdzie po prostu klienci nas znajdują z przeróżnych branż i też jakby działamy w innych branżach, czy to nie wiem, w branży transportowej, czy w jakichś usługach B2B i tak dalej. Jakby tutaj filtrem też jest pewien poziom cenowy, tak? Bo staramy się nie być, staramy się, żeby te ceny były rozsądne, ale najbardziej nam zależy na tym, żeby one nie były zbyt niskie. No cena nie zawsze czyni cuda, nie? Tak, dlatego u nas taki minimalny pakiet SEO to jest 2000 miesięcznie i to już jest kwota, za którą można rzeczywiście coś, powiedzmy, zrobić. Oczywiście też nie w każdym rodzaju biznesu, dla e-commerce to będzie prawie na pewno za mało, ale w wielu biznesach można coś zrobić, natomiast mam wrażenie, że taką troszkę też niestety, no wręcz powiedziałbym patologią trochę tej branży są właśnie zbyt niskie ceny. Myśmy też w tej pułapce przez jakiś czas byli. Fajnie, że Ty mówisz. Tak, super. na szczęście się z niej wydostaliśmy, ale jeżeli wiesz, obserwujesz sytuację polegającą na tym, że poziom skomplikowania pozycjonowania od wielu, wielu lat Nie spada. drastycznie rośnie, to że nie spada, to jeszcze było pół biedy, on drastycznie rośnie. Pozycjonowanie wymaga dużo większej wiedzy, dużo częściej aktualizowanej, dużo większej ilości roboczogodzin specjalistów, dużo większych zasobów, droższych linków zwrotnych, na przykład lepszej jakości kontentu i tak dalej. No i jeżeli widzisz, że chyba nawet w większości, powiedziałbym, agencji na rynku jakby nie podąża za tym wzrost cen, no to coś to się musi rozjechać w pewnym momencie, nie ma innej po prostu możliwości. Nie? I my mamy takie doświadczenia, gdzie no, na przykład przychodzi właśnie do nas klient po jakichś tam negatywnych doświadczeniach z inną agencją i zwykle pierwsze pytanie o wysokość budżetu jakby załatwia sprawę, tak? Czyli to była, nie wiem, ktoś jeszcze okazuje się, tego jest dużo, tak? Ale ja ciągle ze zdziwieniem o tym mówię, ktoś jeszcze oferuje na przykład SEO za 600 zł miesięcznie, tak? No to przyłóżmy sobie to nawet do kosztów pracy, które dzisiaj mamy, nie mówiąc o właśnie innych, o zakupie linków, o różnych narzędziach i tak dalej. I odpowiedzmy sobie na pytanie, ile roboczogodzin można w tym zmieścić, ile innych zasobów potrzebnych do pozycjonowania. No to jest jakby gotowy przepis na tak naprawdę porażkę. Na przepalenie tego budżetu. Tak, i to jest jeszcze takie przepalenie, powiedziałbym, obustronne, bo klient nie jest zadowolony, wydał te marne 600 zł, ale wydał, nic de facto za to nie dostał, albo dostał jakiś co najwyżej promil oczekiwanego efektu. Po stronie agencji z kolei można powiedzieć, że taki projekt... Nie ma z tego tak, zarobku. No. Można powiedzieć, że taki projekt na 100% jest nierentowny po stronie agencji, więc pytanie, po co on w ogóle też tej agencji, tak? Skoro to jest de facto taki projekt generujący straty po obu stronach, a powinien generować przychody po obu stronach, nie? Więc to jest taka sytuacja, ogromna konkurencja, która jest, po prostu powoduje, że chyba firmy pomimo wzrostu kosztów boją się podnosić ceny i naprawdę no, jest potężna ilość właśnie agencji, które na takich bardzo niskich cenach cały czas próbują jechać i de facto psują rynek, psują wizerunek tego rynku, psują no, de facto doświadczenie jakość klienta nawet z agencjami. pracy, no właśnie. A powiedz, czy są takie branże, które są bardzo konkurencyjne, gdzie jest konkurencja ta w reklamie bardzo zażarta, a są niepozorne i ktoś z zewnątrz w ogóle by nie powiedział, że to możliwe? Wiesz co, no na pewno branżę SEM bym do takiej bardzo konkurencyjnej zaliczył, to bez dwóch zdań. Co prawda ja obserwuję, że tych agencji się ostatnio nie otwiera za dużo, to jest dla mnie w pełni zrozumiałe, moim zdaniem, żeby dzisiaj otwierać od zera agencję search engine marketingową, to trzeba być chyba niespełna rozumu, biorąc pod uwagę, jak trudny jest to w tym momencie duży próg wejścia po rynek, prostu tak. jest, nie?
Jeżeli, Na zwiastun coś mamy. Na pewno. tak, jeżeli istnieje agencja już od dawna i istnieje do dzisiaj, no to ona ma pewne zasoby, pewne jakby procesy wypracowane i tak dalej, które jakby powodują, że w porządku ona Że jakby jest otrzaskana. tak, jest otrzaskana, da sobie radę i przy okazji dowiezie klientowi fajne efekty, da mu realną wartość, przy okazji projekt dla niej też będzie zyskowny, nie? Natomiast otwieranie dzisiaj agencji jest moim zdaniem, nie jest to z pewnością dobry pomysł i każdy, kto się zna na biznesie, wie, jak na ten rynek, z pewnością to odradzi. Jeżeli chodzi o takie marketingowe, można powiedzieć, błękitne oceany, czyli takie obszary, gdzie warto się reklamować i powiedzmy jest to prostsze niż w takim typowym, nie wiem, pozycjonowaniu się na jakieś trudne hasła, to ja bym, po pierwsze, jeżeli coś takiego powiem, to szybko przestanie być prawdopodobnie błękitny ocean, no bo taka jest jego specyfika. Błękitny ocean szybko się robi czerwony, bo tam się już zaczynają te rekiny, prawda, zagryzać i gdzieś tam ta krew się pojawia. Po drugie, tak naprawdę to trzeba szukać w tym, co już jest, nie? Bo na przykład w pozycjonowaniu cały czas mam wrażenie, że dobra strategia, na przykład longtailowa, to może być taki pomysł na coś, co da się zrobić jakby dzisiaj, nie? Długi czas, aczkolwiek w Polsce ten trend troszkę, mam wrażenie, stracił ostatnio na sile. Voice search był nadzieją na taki błękitny ocean, bo voice search miał taką, i do tej pory ma taką charakterystykę, że do mikrofonu jesteśmy w stanie wypowiadać bardzo długie frazy, wręcz mówimy całymi zdaniami, prawda? I to powoduje zupełnie inną konieczność optymalizacji strony pod takie wyszukania, niż pod krótkie wyszukania z klawiatury, no bo nie będziemy wpisywać z klawiatury, wpiszemy, nie wiem, opony zimowe BMW, nie wpiszemy opony zimowe BMW typu Run Flat, takie, żeby, nie wiem, auto się nie ślizgało na błocie na przykład, no bo to już się robi męczące. Nie? A powiedzieć to można, nie? Natomiast ten trend troszkę osłabł, mam wrażenie, w ostatnim czasie, ale być może on jakby jeszcze znowu jakby zyska na sile i to będzie taki A potencjał. nawet wspomniałeś, że bardzo konkurencyjną branżą czy dziedziną pod kątem wyszukiwania są na przykład drzwi. I ktoś, kto nie jest z branży drzwi, bardzo byłby zaskoczony. Drzwi to myśli, o to fajna nisza, nikt nie reklamuje drzwi w Polsce. A to jest duże niedopowiedzenie. Duże, bardzo duże drzwi. Ogólnie stolarka wymaga całkiem naprawdę niezłych budżetów, żeby się fajnie jakby zareklamować. Zresztą są też dosyć drogie rzeczy, prawda? Jeżeli jesteś na przykład powiedzmy stolarzem i robisz schody, które kosztują kilkadziesiąt tysięcy złotych, marża na tym jest raczej dosyć dobra, no to jesteś w stanie jednak trochę kasy wydać na pozyskanie takiego klienta, nie? Więc nawet akurat biznesy stolarskie są o tyle wyjątkowe, że to mogą być małe firmy, typu dosłownie ojciec i syn, a tam Bardzo rentowne. bardzo, bardzo rentowne i przez to też dysponujące budżetami odpowiednimi na reklamę, która w tej branży jest dosyć droga. No i wiesz, to też daje fajne podstawy, dlatego że jeśli faktycznie ten biznes jest na tyle rentowny i mądrze go wykorzystamy, no to na koniec, wiesz, możemy jeszcze więcej mieć szans dotarcia do lepszych klientów, którzy na koniec, dzięki którym będziemy mogli sobie wybierać, czy ten klient dla nas faktycznie ten biznes jest rentowny, czy nie, i robić nie dla wszystkich, tylko faktycznie dla węższego grona. I To uważam, mi się wydaje, że to jest kluczowe w każdej branży. Dokładnie. Żeby jakkolwiek to źle nie zabrzmi dla klienta, tak żeby jest, klientów wybierać. I tak samo w naszej, my też trochę wybieramy klientów. Klienci też nas wybierają. Tak, celowo podnieśliśmy te minimalne progi jakby wejścia, minimalne koszty pakietów po to, żeby po prostu odsiać, no, mówiąc krótko, klientów, którzy mają nieproporcjonalnie wysokie wymagania w stosunku do swoich nieproporcjonalnie niskich budżetów. I moim zdaniem przepis na katastrofę w każdej firmie to jest właśnie branie wszystkiego. Nie? A poza tym kiepskiej jakości usługę czy produkt, który świadczysz. No nie da się pewnych rzeczy, tak jak powiedziałeś, no nie da się pewnych rzeczy zrobić taniej, niż one kosztują na rynku, no bo i kosztuje praca, i kosztuje człowiek, i kosztuje wiedza, i doświadczenie, i wszystko inne dookoła no, ma swoją wartość. No i Przepis na katastrofę już zdefiniowałeś. Brać wszystko po łebkach w niskich cenach. Tak. Pandemia Wam pomogła, czy przeszkodziła? Wiesz co, to jest taki mit, który ja się też staram zwalczać, bo mit, który krąży, mówi, że w pandemii w ogóle agencje digital marketingowe to w ogóle to było prawdziwe Eldorado, bo wszystko szło do internetu i tak dalej, co jest oczywiście nieprawdą. Ja bym podzielił te agencje na 3 grupy, czyli takie, dla których to było Eldorado, które rzeczywiście zaczęły zarabiać wtedy dużo więcej,
I to były agencje, których klientami były głównie e-commerce. Czyli jeżeli agencja miała, nie wiem, zdecydowaną większość albo wręcz wszystkich klientów e-commerce'owych, no to wiadomo, że e-commerce wtedy zwiększał budżety gwałtownie, no bo sprzedaż w internecie gwałtownie też rosła. Nie dało się kupić niczego w sklepach, bo sklepy były zamknięte. Takie agencje były rzeczywiście na COVID-zie, jakkolwiek to nie zabrzmi mocno do przodu. Były takie agencje jak Internetica, które mają bardziej zróżnicowany profil klienta i z jednej strony obserwowaliśmy wzrost nakładów ze strony e-commerce'ów, które obsługujemy, z drugiej strony mając na przykład w portfolio hotele, które się musiały z dnia na dzień zamknąć i po stronie przychodów tam się pojawiło zero, no to pierwszym ruchem było też skasowanie naszych umów, prawda? Więc myśmy na przykład mieli zwiększony przychód z tytułu e-commerce'ów, ale z kolei zmniejszony albo wyzerowany z tytułu różnych innych biznesów, które też obsługiwaliśmy, a które się po prostu musiały zamknąć, którym żaden marketing nie był wtedy kompletnie do niczego potrzebny, a umówmy się, nie każdy kupował słuszną tak naprawdę teorię pod tytułem nawet jak jest kryzys, to właśnie warto się pozycjonować, bo po kryzysie już wtedy jakby jest super, to jest jak najbardziej słuszne. Nawet Ogilvy w jednej ze swoich książek coś takiego rekomendował. Zresztą była taka chyba śmieszna sytuacja, taka anegdota gdzieś w Wielkiej Brytanii w trakcie wojny, że tam z jakiegoś powodu chyba zabroniono, już nie pamiętam, brandowania masła albo margaryny, czyli różne firmy sprzedawały masło, albo to była margaryna, po prostu pod hasłem masło, bez oznaczenia jakiegokolwiek, które by to wyróżniało. I tylko jedna z firm utrzymywała w tym czasie reklamę swojego brandu. No i w momencie, jak wojna się skończyła, czy te ograniczenia weszły i można było jakby znowu zrobić branding, no to oczywiście ludzie kupowali tylko to, co było wtedy jakby reklamowane. Nie? Fajny przykład. No ale to jest, wiesz, przykład, który brzmi dobrze jako anegdota, natomiast w momencie, jak masz realny kryzys i realnie masz zero po stronie przychodów, Ciężko to trzymać takie ten przykłady poziom, tak naprawdę Cię mało interesują najczęściej i po prostu tniesz koszty, co jest jakby uzasadnione. Nie? No i co gorsza, były też agencje, które na przykład miały głównie firmy wśród swoich klientów, takie, które się musiały pozamykać i tam był rzeczywiście dramat. Hotele, ale za to jeszcze restauracja, ale Tak. za to jeszcze kluby fitness, dywersyfikacja, no nie do końca. Dokładnie, więc jeżeli były agencje, które współpracowały głównie z takimi branżami, a były takie, no to tam było bardzo poważnie na minusie. No to jest w ogóle pandemia, to też okres takich sensacyjnych historii i dużych zwrotów, nawet w branży odzieżowej. Chyba prezes firmy 4F w momencie lockdownu miał mnóstwo lokali w galeriach handlowych, centrach handlowych i zero możliwości negocjacji, bo galerie powiedziały żadnych zniżek, żadnego odłożenia. I mówi, ale jak się umowa skończy, ani dnia dłużej i przechodzimy do e-commerce'u na maksa i no generalnie też tam była wojna i chyba i prawna, więc są firmy, które po prostu trwałe przeszły do internetu i odchodzą od takiej sprzedaży Tak, no, w sklepach wielkopowierzchniowych i w galeriach. tak. No ja muszę powiedzieć, że w moim życiu, które już chwilę trwa, bo 4 z przodu wskoczyła jakiś czas temu, Gratulacje. Czas. to pandemia jakby była rzeczywiście takim najbardziej chyba znaczącym w ogóle wydarzeniem jakby w ciągu całego mojego życia, które rzeczywiście odcisnęło piętno, które jest do dzisiaj, prawda? Na przykład to, że my jesteśmy organizacją zdalną, do biura przychodzą 3 osoby z kilkunastu i to przychodzą tylko dlatego, że chcą. To jest wpływ jakby pandemii, akurat bardzo korzystny. Mi się to też, ten wariant bardzo jakby podoba. Wszystkie te zmiany właśnie w zachowaniach zakupowych, też właśnie e-commerce i tak dalej, no to również to, że ludzie się stali bardziej jakby przyzwyczajeni do jakby po prostu e-commerce'u, do funkcjonowania w e-commerce i zaczęli rozumieć, że czasem warto zapłacić 9 zł za przesyłkę do paczkomatu, gdzie po drodze do pracy sobie coś odbiorę, niż tracić 1,5 godziny na wyjazd do sklepu, kupienie tego, przyjazd do domu, prawda? No to są jakby kolosalne... Oszczędność czasowa tak. jest też ogromna. Tak. Aczkolwiek pandemia też była, ja pamiętam, momentem takiej brutalnej weryfikacji też tego, powiedziałbym, truizmu, że w tym momencie wszystko powinno iść do internetu, nie? Bo myśmy obserwowali coś takiego, że na przykład klienci, jeżeli mieli na przykład punkt stacjonarny, powiedzmy e-commerce, jakiś tam słabo rozwinięty sklep internetowy, ale on ogólnie był, no to jeżeli w okresie pandemii musieli zamknąć punkt stacjonarny i musieli postawić już bardziej na ten sklep, to było do zrobienia. Natomiast najgorsza sytuacja była z klientami, którzy w ogóle nie mieli nic wspólnego z e-commerce'em, działali na przykład tylko stacjonarnie i w tym momencie myśmy dostawali zapytania właśnie o takie zrobienie tej sprzedaży. I to były zapytania, jedno do tej pory pamiętam, gdzie klient, a w zasadzie klientka jakby miała taki model biznesowy, który nam przedstawiła, że słuchajcie, kupiłam za 250 000 złotych samoopalacze, takie ekskluzywne
No i mój pomysł na biznes jest taki, że tak, 15 Wam zapłacę za postawienie tutaj jakiegoś e-commerce'u, żeby to takiego w miarę prostego, ale żeby był, żeby to można było sprzedać. Drugie 15 wrzucę tam w jakąś kampanię, no i Wy za te 250 koła mi sprzedajcie te e-commerce'y, nie? No to jakby, jak się później okazało, bo jakby tego, na to się jakby nie zdecydowaliśmy, na szczęście, natomiast z samych rozmów też wynikało, że to jest też jakby klient na tyle nienauczony e-commerce'u, że szanse na powodzenie są minimalne, no bo jeżeli wiesz, jeżeli rozmawiasz i na przykład słyszysz, że nie, paczkomatów to u mnie w sklepie nie będzie, bo nie wiem, bo ich nie lubię na przykład, nie? No to masz gotowy przepis na zabicie konwersji. Ale klienci lubią. Tak, całkowicie. Nie? Więc to była taka brutalna weryfikacja też dla wielu klientów, którzy myśleli, że e-commerce można zrobić tak, prawda? Kupię towar, pójdę do agencji, oni mi coś postawią, sprzedadzą można. i prawda, jestem 50 koła do przodu na całej No transakcji. jak zawsze, rób to, na czym się znasz. No. Tak, dokładnie. Natomiast I zupełnie unikaj inaczej, tego, na czym jeżeli, się nie znasz. tak, jeżeli już jakiekolwiek doświadczenia ten klient wcześniej miał, to była zupełnie inna bajka. Nie mówię już o dużych e-commerce'ach, gdzie w ogóle tam ta kultura jest zupełnie Jasne, inna. jasne. Łukasz, chciałbym wrócić trochę jeszcze do internetiki, żebyś powiedział, bo myślę, że to jasno nie wybrzmiało, jak ona powstała i może trochę o przyszłości marketingu. Jeśli chodzi o powstanie, no to tak, rzeczywiście zatrzymaliśmy się tam na tym etapie mojej freelancerki na studiach, gdzie jakby do tych 2 agencji aplikowałem i tam pracowałem rzeczywiście 2 lata jako taki zdalny freelancer. No i potem jakby to wszystko jakby się rozwijało naturalnie w tym kierunku, można powiedzieć, bo raz, że nabierałem tego doświadczenia agencyjnego, co prawda ono było bardzo ograniczone, bo jednak byłem zdalnym i jakby robiłem SEO, nie będąc wewnątrz de facto agencji, więc nie obserwowałem jakby tego, jak to wszystko tam funkcjonuje od strony organizacyjnej, no ale jednak w SEO jakby doświadczenia nabierałem. To, co było fajne, to też jakby te wszystkie doświadczenia właśnie z pozycjonowaniem spowodowały, że jak już kończyłem studia i trzeba było pisać pracę magisterską, no to uniknąłem takiej pułapki polegającej na tym, że większość ludzi pisze pracę na zasadzie napisać, zapomnieć. Nie? Ona się nigdy nikomu do niczego nie przydaje. Mi się akurat przydała, bo moja praca to był projekt, to był system wtedy pod nazwą serpy.net. Serpy, czyli skrót od Search Engine Result Pages, nie? Czyli to był taki system do monitorowania wyników wyszukiwania. Wprowadzało się jakby adres strony, wprowadzało się frazy i ten system sprawdzał pozycję. To był pierwszy taki system w ogóle w Polsce, potem jakby naśladując to chyba taki system wymiany linków i Weblink to wdrożył i potem to podobne rozwiązania gdzieś tam się jakby rozpowszechniły. I to jest o tyle fajne, że pewnie pracownicy, którzy są najdłużej w internecie, pamiętają, że nasz system, na którym teraz pracujemy, Internetica Info, to właśnie dawniej był serpy.net, nie? Więc jakby stworzyłem taką podwalinę trochę pod agencję de facto. Oczywiście dzisiaj to już jest nieporównywalnie bardziej rozbudowane, no bo wtedy tylko sprawdzało wyniki, tworzyło raporty, w tym momencie to wystawia faktury, przypomina SMS-owo o ich płatnościach, generujemy tam umowy, oferty, mamy cały lejek CRM sprzedażowy. tak naprawdę. Tak, taki totalny, można powiedzieć, CRM. No i jakby po tej właśnie obronie miałem jeszcze taką zajawkę, że pójdę do pracy, do jakiejś porządnej, dużej agencji. Aplikowałem rzeczywiście do jednej z czołowych warszawskich agencji SEM i wtedy i teraz też jest cały czas, jakby można powiedzieć, jedną z topowych agencji. Natomiast no moje, z tego co wiem, oczekiwania finansowe nie zostały potraktowane poważnie. Były one wysokie, no bo ja pracowałem jako freelancer w 2 agencjach, gdzie naprawdę fajną kasę jakby w jednej i w drugiej zarabiałem, więc tutaj pomysł był taki, że idę tam i rezygnuję z tych 2, no więc to musi być to wszystko, co mam teraz. Tak. Więc mając znajomego, który tam pracuje, jak mu powiedziałem, jakie oczekiwania przedstawiłem na rozmowie, to on powiedział, żebym w ogóle nawet nie oczekiwał na jakąkolwiek odpowiedź, czy w ogóle mogę... Nieważne, jak wypadłem też na fajne rozmowie doświadczenie. merytorycznie, tylko żebym Fajne w doświadczenie. ogóle na nic nie liczył. Bo to w ogóle... Ale nie doszedłeś do wniosku, czyli nie da się tego zrobić. W sensie? No, że musisz zrobić coś innego i twoje oczekiwania wtedy mogą być zaspokojone. Tak. Połączył sobie to, wiesz, no, każdy, kto zaczyna gdzieś tam jakąś pracę, to na koniec, no jeśli pracujesz i tu, no to masz de facto 2 jakieś tam pensje, 2 wynagrodzenia i na koniec, no chciałeś to połączyć, żeby być w jednym miejscu, no super, tylko często nie do końca rynek jest na to przygotowany i fajnie się zderzyć. I fajnie, że o tym mówimy, bo duża część młodych ludzi, która zaczyna gdzieś tam biznes, może mieć podobne myślenie, więc na koniec powinna się z tym zderzyć, że myślę też pod tym względem, z 2 stron, nie myślmy tylko o sobie na Trochę koniec. jak Nie? nasz gość Michał Jabłoński powiedział, szklany sufit, więcej nie zarobię, to ja odchodzę. Tak. No właśnie coś w tym jest. No, natomiast chyba wyszło mi to na dobre, no bo krótko po tej odmowie właśnie stwierdziłem, że to w takim razie zaczynam jakby własną agencję.
Jestem do tego w jakiś sposób przygotowany, no bo mam doświadczenie bardzo duże, plus mam też jakiś, powiedzmy, już wsparcie procesowe w postaci tego systemu, który powstał i w takiej wersji 1.0 już funkcjonował. No i ja akurat otworzyłem firmę w taki sposób bardzo bezpieczny, to znaczy po prostu będąc freelancerem w tych 2 agencjach na umowę zlecenie, to zmieniłem się na freelancera, który zaczął wystawiać fakturę, więc zaraz po otworzeniu firmy miałem 2 dużych klientów, którym wystawiałem duże faktury i mogłem w spokoju jakby rozwijać, zająć się pozyskiwaniem nowych, już pojedynczych klientów, nie agencji i tak dalej. Nie musiałem tego robić w jakimś takim, pośpiechu z przysłowiowym nożem na gardle, że kurczę, już otworzyłem firmę, a tu nie ma klientów, a trzeba zapłacić jakiś czynsz za biuro i w ogóle jakieś inne rzeczy. Nie? Czyli przeszło to płynnie po prostu u Ciebie. Tak, można powiedzieć, że od czasu tego pomysłu z programami partnerskimi w bodajże 3. klasie liceum do momentu właśnie odpalenia agencji, to wszystko szło w takim bardzo naturalnym, bardzo naturalny ciąg zdarzeń, gdzie po prostu jedne wynikały z drugich. Wiesz, od 2007 roku miałeś okazję już pracować u siebie i faktycznie to jest bardzo dużo czasu, żeby zdobyć wiedzę, doświadczenie, zespół, przejść różne case'y, branże. Myślę, że jest to, bardzo pomocne później przy łapaniu faktycznie okazji dla swoich klientów, więc tak. Myślę, że to tak bym po prostu podsumował. Tak. Wiesz co, a jakbyśmy już tak na koniec mogli to wszystko też i podsumować i trochę zapytać Cię, z czego na przestrzeni tego całego dotychczasowego doświadczenia jesteś najbardziej dumny? Myślę, że to jest w ogóle bardzo ważne pytanie, dlatego że jak też spotykam się na różnych eventach, nie wiem, z przedsiębiorcami i tak dalej, to mam wrażenie, że jesteśmy generalnie ludźmi, którzy są z siebie chyba mało dumni bardzo często. To wynika z tego, że ciągle coś się dzieje, nie? I ciągle jakby mamy taką świadomość, że wiele rzeczy jest jeszcze ciągle do zrobienia, nie? I zresztą żadna firma nigdy nie jest skończona, nie? Poprawi się jeden proces, to okazuje się, że otwierają się możliwości poprawienia 3 innych i cały czas się w tym myśli, natomiast właśnie warto pamiętać o tym, że już się też coś zrobiło i że rzeczywiście jest jakiś dorobek, z którego można być dumnym. No ja myślę, że rzeczywiście mogę być dumny z tego, że jakby Internetika jako agencja istnieje, całkiem fajnie działa i jakby została jednak zrobiona zupełnie od zera, co by nie mówić, nie? Bez żadnego wkładu, bez żadnego pożyczania pieniędzy, robienia tego typu rzeczy. I jak można się na naszej stronie z referencjami przekonać, dajemy wartość bardzo często. Myślę, że mogę być też dumny z takiego, powiedziałbym, work-life balance, chociaż na pewno nie mierzonego roboczo godzinami, bo jak ja sobie liczę, ile mój tydzień pracy wynosi, to on praktycznie nigdy poniżej 55 godzin nie schodzi, więc to jest dużo więcej niż standardowy jakby etat, no ale z drugiej strony mam na przykład też życie rodzinne, nie? Można powiedzieć, że przyłożyłem się do walki z niżem demograficznym, bo mam 3 świetne córki, nie? I to jest ten work-life. Super. Tak, i to jest ten work-life balance, który powoduje, że też masz taką przymusową odskocznię z firmy, nie? Kiedyś brałem udział w takiej dyskusji bodajże na LinkedInie, że ktoś napisał posta, że kurczę, to jest w ogóle takie ciężkie, bo w firmie jest taki zapieprz, potem się wraca do domu, a tu tak jedno płacze, drugie trzeba uśpić, trzecie trzeba wykąpać, nie wiadomo co tam się w ogóle jeszcze jest jakieś sprzątanie i tak dalej. I że w ogóle masakra, nigdzie się nie da odpocząć. Nie? Ja tam napisałem, że ja to postrzegam jakby zupełnie inaczej, no bo dla mnie jakby właśnie to, że wchodzisz do domu i są te inne problemy, to jest taka przymusowa odskocznia, nie? Że musisz odłożyć pracę na bok i na przykład, wychodzisz z biura i masz jakiś tam właśnie problem w głowie, typu, nie wiem, jakieś opóźnienia w płatnościach się trafiły, tego typu rzeczy, coś tam się nie spina, wchodzisz do domu i okazuje się, że musisz się zająć problemem pod tytułem, że w przedszkolu ktoś kogoś ugryzł na przykład, nie? No to jest taka przepaść w ogóle między tymi dwoma... Skrajnie inne przykłady, nie? Tak, że masz natychmiastowego takiego switcha, że po prostu musisz odłożyć na bok te problemy, wydawałoby się poważne i zająć się tym, że w przedszkolu dzieci się pogryzły, tak? I to jest dla mnie akurat, jeżeli chodzi o utrzymanie takiego work-life balance, bardzo ważne, nie? Bo to jest taki typ trochę pracoholika jak ja, nie ma co ukrywać. Musi być przymusowo, że tak powiem, odcinany od pracy i jakby mając właśnie życie rodzinne, to się właśnie przymusowo dzieje. No bo tak jak powiedziałem, wchodzisz do domu i masz zderzenie z totalnie innymi problemami, gdzie po prostu nie da się w tym momencie już pracować, tylko musisz się nimi zająć i twój mózg musi zupełnie się zmierzyć z czym innym niż do tej pory.
Okej, to 55 godzin w tygodniu to jest to minimum, poniżej którego nie schodzisz, a takie maksimum, które osiągnąłeś i które liczyłeś? Wiesz co, nie wiem, boję się myśleć, ale to jednak z wiekiem mi się też normalizuje, bo powiem Wam, że jak byłem na początku jakby internetiki, to mi się zdarzało regularnie, że na przykład wróciłem z biura do domu, coś tam, jakaś kolacja, tak dalej i na przykład sobie jeszcze zasiadłem przy komputerze, wkręciłem się w robienie czegoś i nagle patrzę, o kurczę, już jasno się robi. 5, nie? Dobra, to na A tu 2 następny godziny, dzień. tak, na 2 godziny w kimono i ten, nie? Więc nie liczyłem tego wtedy, ale wtedy mogło być naprawdę ostro. Nie? Dzięki temu, że też sporo pracujesz, to dzięki temu dałeś się zaprosić tutaj do nas i podzielić tym, co robisz, co osiągnąłeś, co zrobiliście razem jako zespół. Za co chcieliśmy Ci serdecznie podziękować i dzięki, że do nas wpadłeś. Dzięki. Odcinek jest o tyle wyjątkowy, że puszczamy go w Mikołajki. Więc dla naszych widzów to duży plus, bo trochę w prezencie... Bardzo gorący okres dla e-commerce'ów. No właśnie, więc cieszę się, że w takim czasie się spotykamy, dlatego że wydaje mi się, że ten odcinek może być niezłym prezentem dla tych, którzy całkiem nieźle sprzedają, mogą sprzedawać super, dla tych, którzy sprzedają chociaż trochę, mogą sprzedawać bardzo dużo, Tak. a ci, którzy nie sprzedają, mogą sprzedawać, wystarczy, że się do Was odezwą. Tak. Linki znajdziecie pod spodem. Ważne, żebyście subskrybowali, polubiali ten program. Bo Może się wdali w dyskusję pod spodem. Myślę, że tak. Być może Łukasz bardzo chętnie do tej dyskusji się dołączy. Wiem, że Jasne. dyskutować lubi, przed chwilą mówił to o LinkedInie, więc na pewno A nawet taktyczne komentarze dla zasięgów, myślę, że też. taktyczne komentarze również Kimże są. my jesteśmy, żeby ich zabrać? Łukasz, powiedz, czy chcesz coś dodać na koniec od siebie? Zresztą chciałem Wam podziękować za świetną rozmowę i za to, że byliście tak dobrze przygotowani do branży, która jednak nie jest, do rozmowy o branży, która jednak nie jest dla Was no, codziennością, nie? Bo działacie przecież w zupełnie innych obszarach. Dziękujemy Ci bardzo. Dla nas to też jest zawsze fajne wyzwanie i złapanie innej perspektywy i wrzucenie jej czasem chociaż w jakiej części do swojego biznesu, więc to jest bardzo fajne. A Was zapraszamy do kolejnych odcinków. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. No cóż, prezesem Interu Mediolan jest Massimo Moratti, a prezesem Internetiki Łukasz Iwanek, nasz dzisiejszy gość. Dzięki. No ciekawe porównanie. Dzięki. Wszystkiego dobrego. Cześć, do zobaczenia. Hej. Partnerem kanału Wywiadownia Gospodarcza jest Park Tenisowy Olimpia.